Siemanko, tutaj Błażej ze Stringard Nuance. Dzisiaj chciałbym Cię nauczyć, w jaki sposób wykonać Twoją pierwszą pracę w technice Stringard. Krok po kroku przeprowadzę Cię przez ten proces, tak abyś uniknął porażek takich, jakich doznałem ja z moimi pierwszymi pracami. Uwierz, że wbrew pozorom jest to technika bardzo prosta, natomiast jeżeli opanujecie tą technikę, to tego typu prace nie będą dla Was wyzwaniem. Zaczynajmy. Takie serducho przygotujemy ze względu na zbliżające się walentynki. Ja wybrałem ten motyw, ponieważ dla mnie walentynki to taka symboliczna data rozpoczęcia przygody ze Stringartem. W roku 2015 przygotowywałem prezent rękodzielniczy dla mojej dziewczyny. Były to nasze pierwsze walentynki i postawiłem na prezent właśnie wykonany w technice Stringard. Dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać taką pracę, natomiast niech nie ogranicza nas kształt. Pamiętajcie, że możecie również użyć innego wzoru, niekoniecznie serca. Ja wybrałem taki motyw, aby był on prosty do wykonania, ponieważ właśnie w prosty sposób chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak tą pracę dokładnie zrobić. Więc potrzebujemy kilku narzędzi, kilku składników. Pierwszy właśnie trzymam w dłoni, czyli szablon przygotowany na kartce papieru. To bardzo ważne, aby wydrukować go na zwykłej kartce, nie jakimś usztywnionym bloku, ponieważ tą kartkę będziemy usuwać, a nawet wręcz ją niszczyć po wbiciu gwoździ. Gwoździe będziemy wbijać w deskę. Ja przygotowałem sobie deskę, która złożona jest z kilku połączonych desek. Specjalnie nie malowałem drugiej strony, aby pokazać Wam, jak to wygląda. Ja te deski połączyłem na kołki i klej. Możecie użyć takiego rozwiązania. Jeżeli nie macie możliwości technicznych, to możecie iść do sklepu typu Obi, Leroy Merlin itp. i poprosić tam o wycięcie sklejki w dowolnym rozmiarze. Sklejka to równie fajne rozwiązanie, które ma takie właściwości jak drewno, a ponadto jest bardzo wytrzymałe, bo to jest drewno tylko cięte na takie cienkie warstewki i w ten sposób klejenie tego forniru wzmacnia niesamowicie tą sklejkę. Możecie również użyć, tak jak ja w tej pracy, płyty meblowej, która jest bardzo lekka i jest już tak naprawdę gotowa, nie trzeba jej malować w kolorze białym również na krawędziach, lub płyty wiórowej. W tym przypadku mamy tutaj płytę laminowaną. Tutaj jednak trzeba uważać, ponieważ biały laminat lubi odpryskiwać, więc niekoniecznie rekomenduję to jako materiał na Waszą pierwszą pracę. Najbezpieczniej będzie postawić na sklejkę lub na drewno, jeżeli macie taką możliwość. Jeśli chodzi o najważniejsze składniki, to będziemy potrzebować jeszcze nić. Ja używam nici firmy Ariadna. Praktycznie od samego początku stosuję tą nić, ponieważ jest ona jak dla mnie najlepsza. Charakteryzuje się takim bardzo regularnym splotem, jest bardzo dobra jakościowo, jeszcze mi się nie zdarzyło, a przeplotłem już naprawdę dziesiątki kilometrów, jeśli nie setki nici. Nie spotkałem jeszcze żadnej wady jakościowej. Wybierzcie taki kordonek, bo tak nazywa się fachowo ta nić, który ma numer 5. To jest seria Aria 5 firmy Ariadna i ta grubość kordonka umożliwi Wam bardzo wyraźny kontur Waszej pracy. Później do innych prac możecie też używać kordonków o grubości 10, 15 i cieńszych. Niższa wartość to tak naprawdę grubsza nić. Aby wybrać odpowiednie gwoździe, zwróćcie uwagę na kilka parametrów. Ja Wam pomogę dobrać te gwoździe idealnie już do Waszego pierwszego projektu. Czyli tak, idziemy do sklepu i prosimy o gwoździe, które są ocynkowane. Nie muszą być na taki złoty kolor, jaki ja mam, mogą być w kolorze srebrnym. Zwróćcie jednak uwagę, aby były ocynkowane, bo tylko takie gwoździe gwarantują Wam, że nie będą brudzić rąk, a także nici. I będą ładnie wyglądać, a także będą bardzo bezpieczne w pracy, którą przecież przygotowujemy na lata. Jeśli chodzi o rozmiary, to są bardzo różne. Takie podstawowe, jakie ja używam, to jest 25 mm długości oraz średnica 1,5-1,6 mm. To będzie odpowiednie dla Waszej pierwszej pracy. I możemy wybrać gwoździe z takim łebkiem lub takie bez łebka. Łebek zabezpiecza nam pracę, ponieważ ta nitka się tak łatwo nie ześlizgnie. Z tych podstawowych narzędzi nie zapominajmy oczywiście o nożyczkach, o młotku. Pamiętajcie również, aby pracę wykonywać pod nadzorem osób dorosłych, jeżeli jesteście dziećmi, a jeżeli jesteście dorośli, to po prostu uważajcie na palce, bo można niemiłosiernie się pokiereszować młotkiem. Wbijanie gwoździ na początku może wydawać się bardzo trudnym procesem, jednakże jest kilka sposobów na to, aby sobie to ułatwić.
Wybierzmy takie gwoździe, które będą nie za grube, czyli gwoździe 2,5 mm będą ciężko wchodzić w drewno, a także mogą nam tą deskę rozłupać. Pamiętajcie o tym, zwłaszcza w przypadku prac, które mają bardzo dużo gwoździ do wbicia, że te gwoździe potrzebują miejsca i po prostu będą rozpychać nam materiał. Rozwiązaniem tego problemu może być przygotowanie otworów w dedykowanych miejscach za pomocą wiertarki, jednak to jest rozwiązanie już dla bardziej zaawansowanych osób i na pewno omówimy je w przyszłych odcinkach. Jeżeli boicie się, że gwoździe, które wbijacie, będą na różnych wysokościach lub będą krzywo, to i tutaj jest rozwiązanie, ponieważ wystarczy użyć takiego przyrządu. Służy on właśnie do przytrzymania gwoździka. Przykładamy, wbijamy i nawet jeżeli on trochę ucieknie na bok, to łatwo jest go wyprostować, a wbijanie na wysokość przymiaru gwarantuje nam, że będzie to estetycznie wyglądać, ponieważ wszystkie gwoździki będą wbite na równą wysokość. Jeżeli przyda Wam się taki przymiar, to po prostu do mnie napiszcie, ja go włączam do swojej oferty. Ostatnim elementem, jaki będziemy potrzebować do wykonania naszej pracy, jest długopis. Nie jest to element niezbędny, natomiast wykorzystując moje doświadczenie, to jest taki protip dla Was już od pierwszej pracy. Nie warto się męczyć i wykonywać bardzo dużo ruchów ręką. Wystarczy sobie nitkę przepuścić przez taką rurkę i potem pomiędzy gwoździkami manewrować. I uwierzcie, jeżeli zaufacie mi i użyjecie tego rozwiązania, to naprawdę oszczędzicie masę czasu w porównaniu, jeżeli mielibyście to robić ręcznie. W kolejnych filmikach pokażę Wam, w jaki sposób podejmować decyzje dotyczące przygotowania deski, łączenia ich, klejenia, nawiercania, malowania, zabezpieczania za pomocą lakieru i wszystkie te inne kroki, które są potrzebne wraz z rozwojem Waszej pasji. Tymczasem zaczynamy przygotowanie naszej pierwszej pracy w stylu stringart. Rozpoczynamy od tego, aby szablon wydrukowany na papierze przykleić za pomocą taśmy klejącej do deski, którą przygotowaliśmy, tak aby się nie przesuwał w czasie wbijania. Do tak przygotowanego szablonu z deską wbijamy gwoździki w wyznaczone punkty. Ja mam je zaznaczone na moim wzorze. Jeżeli chcecie je porobić w równych odległościach, co jest wskazane dla walorów estetycznych, to możecie to zrobić za pomocą linijki lub cyrkla, odmierzając 1 cm i zaznaczając. W przypadku prac o tym rozmiarze 30×30, 40×40, 1 cm pomiędzy gwoździkami w zupełności wystarczy. Zatem zaczynajmy. Użycie takiej pianki lub izolatora oraz postawienie stolika na dywanie lub wykonanie tej operacji w jakimś pomieszczeniu roboczym typu warsztat umożliwi Wam wykonanie tego w miarę cicho. Szanujmy w końcu naszych sąsiadów. Możemy zaczynać. To jest nasz przyrząd, który umożliwia wbijanie gwoździ na dedykowaną wysokość. Ma tu zamontowany magnes, dzięki któremu nasz gwoździk się trzyma. I to jest fajne rozwiązanie również nie tylko dla dzieci, aby było to bezpieczniejsze, ale także dla kobiet, jeżeli mają przygotowane paznokcie, w ten sposób nie uderzymy. Zakończyliśmy pierwszy etap związany z wbijaniem gwoździ, teraz możemy przejść do zaplatania. Zanim to jednak uczynimy, musimy ściągnąć ten papierowy szablon. W ogóle nie musimy przejmować się tym, że go zniszczymy, chyba że chcemy mieć szablon na przyszłe wzory. To starajmy się to zrobić tak, aby go nie uszkodzić. Mi natomiast on nie będzie potrzebny, więc mogę go unicestwić. Czasem przy gwoździach zostaną Wam drobne kawałki papieru. Proponuję w ogóle się tym nie przejmować. Jeżeli natomiast zostają jakieś większe kawałki, to możemy usunąć je na przykład za pomocą pensety lub jeżeli mocno nas to będzie irytować, to wystarczy gwoździa wyciągnąć papierek i umieścić go z powrotem w swoim miejscu. Ja gwarantuję Wam jednak, że w przypadku tego typu pracy naprawdę nie będzie to widoczne na zakończonej pracy. Mamy więc przygotowane serducho. Możemy przejść do etapu finalnego naszej pracy, czyli do zaplatania. Tak jak mówiłem, będzie nam potrzebny kordonek,
oraz rurka długopisu, po to, aby sobie swobodnie między tymi gwoździkami manewrować. Pozostało nam już tylko zapleść nasze serce w taki wzór, jaki sobie wybierzemy. Ja wybrałem wzór, który będzie taki dość losowy, nieregularny. Można jednak zapleść to serce w takie regularne wzory, czyli jechać najpierw tak, potem tak, tak i potem wykończyć losowo. Ja zaprezentuję Wam, jak to zrobić takim losowym wzorem, który według mnie fajnie wygląda. Zaczynamy od tego, żeby przewlec nitkę przez naszą rurkę od długopisu. Wiążemy tą nitkę do wybranego gwoździka na 2 supełki i zostawiamy sobie wolny koniec. On będzie nam potrzebny, aby zakończyć naszą pracę. Ja zaczynam od tego, aby wykonać ozdobną krawędź. W tym celu będę przemierzał ten kontur dookoła. Zwróćcie uwagę, że to są ruchy przeciwne do ruchów wskazówek zegara. Zależy mi na tym, aby ta nić była po zewnętrznej stronie gwoździka. W ten sposób wyjdzie nam fajny kontur i idziemy. Ok, dojechaliśmy do naszego punktu startowego i teraz za pomocą takich dość nieregularnych ruchów będę nasze serce wypełniał. To naprawdę będzie fajnie wyglądać, możecie mi zaufać. I tylko od nas zależy, jakie gęste to serducho zrobimy. Nasze serce przyjemnie się zapełniło. Dla mnie jest to już wystarczający etap. To, co teraz zrobię, to jeszcze linia wykańczająca. W tym celu delikatnie obniżę nitkę na gwoździkach. Można to zrobić za pomocą ręki lub karty kredytowej. Ja robię to tylko delikatnie, nie do samego spodu, więc mogę to zrobić za pomocą ręki. I teraz zrobię jeszcze taki kontur jak przed chwilą, tylko w obie strony. Czyli najpierw od wewnątrz, ruchy przeciwne do ruchu wskazówek zegara. Fajnie, jak dojdziecie do wprawy, to idzie to naprawdę już przyjemnie. I teraz wracamy w drugą stronę, analogicznie. Da nam to takie bardzo przyjemne, równoległe wykończenie. I dojechaliśmy do końca. Możemy teraz uciąć nić i całość zakończyć za pomocą supełka. Jednego, drugiego i dla pewności jeszcze trzeciego. Aby zakończyć pracę, możemy teraz zrobić jedną z dwóch rzeczy. Pierwsza to posmarowanie tego fragmentu superglue, a następnie ucięcie tych wystających nitek, a druga prostsza, po wykonaniu 3 supełków jest już praktycznie zerowe prawdopodobieństwo, że to nam się rozpląta. Dlatego możemy uciąć nitki, zostawiając trochę końcówek. I teraz możemy je umieścić nożyczkami lub ołówkiem, czymkolwiek pod tymi nitkami. Nie będzie to widoczne w żaden sposób, a mamy pewność, że nasza praca jest tu porządnie zabezpieczona. I to koniec. Nasze serce jest już gotowe. Zobaczcie, jak prezentuje się w szerokim kadrze, jak prezentuje się z bliska. Zobaczcie, jak równiutko udało nam się wbić gwoździe z tym przymiarem. Jeżeli macie umiejętność wbijania gwoździ, to ten przymiar nie będzie Wam potrzebny. Natomiast jeżeli jest to dla Was problem, nie chcecie zniszczyć paznokci lub w trosce o Wasze dzieci, możecie zastosować ten przymiar, który Wam te gwoździki przytrzyma. A możecie go zamówić kontaktując się ze mną poprzez dane, które znajdują się na końcu tego wideo.
Podobnie jak zestawy. Jeżeli chcecie, aby wasze dziecko rozwijało się kreatywnie, możecie się również zwrócić do mnie o przygotowanie takiego zestawu, łącznie z szablonem, deskami, gwoździami i nicią. Przygotuję dla was taki zestaw po to, aby dzieci mogły się kreatywnie rozwijać. Plecenie stringartu bardzo pozytywnie wpływa na rozwój motoryki małej. Jeżeli macie zalecenia, aby ćwiczyć motorykę małą, to śmiało możecie sięgnąć po stringart, ponieważ ta praca polega właśnie na takim zręcznym zaplataniu nitki, na ćwiczeniu. Te ręce cały czas chodzą, a to naprawdę pomaga. Podobnie jak wyobraźnia i takie kreatywne podejście do takich prac plastyczno-technicznych, ta praca powstaje, na początku nie ma nic, potem zagęszczamy wzór. To wszystko oddziałuje pozytywnie na rozwój dziecka. W ten sam sposób możecie wykonać dowolną pracę. Zaglądajcie na moją stronę internetową, która już niedługo będzie pełna wzorów do pobrania dla Was, a w kolejnych filmikach przygotuję dla Was poszczególne segmenty, czyli począwszy od deski, przygotowanie tej deski, malowanie itp., aż do wyboru nici, a także różne techniki zaplatania. Postaram się Wam tą drogę ułatwić, ponieważ ja ją przechodzę cały czas, ale wiele już się po drodze nauczyłem i dlaczego macie uczyć się na swoich błędach, jak możecie na moich. Mam nadzieję, że to wideo okazało się dla Ciebie przydatne. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw mi komentarz, zasubskrybuj mój kanał lub pozostań ze mną na moich social mediach. Serdecznie zapraszam Cię też na stronę www.stringartpolska.pl, gdzie już niedługo będziesz mógł znaleźć wiele wzorów do pobrania, tak aby jak najszybciej móc zacząć swoją przygodę ze stringartem. Serdecznie pozdrawiam, cześć!